Nazywam się Gosia Kuciewicz, wychowałam się w Warszawie, w tym 5 lat na Muranowie i jestem przedstawicielką grupy CENTRALA. I am Simone De Iacobis from grupa projektowa CENTRALA. So I'm Asli Cavusoglu. I'm an artist from Istanbul, and this is my third time in Warsaw. I had a residency at Ujazdowski Castle last year, where I came across the research CENTRALA Simone and Gosia has made before. They were talking in this article about all these artificial hills that are in all around the city and how these hills were created. So that was these hills were created as rubbles from after the Second World War. Some of the ruins, they were recycled, but whereas some were remained and start piling up and then became like natural features in public spaces where all the grass and the trees were growing on. So I found this very interesting because as an artist I am really interested in archaeology and how you utilize archaeology or archaeological artifacts in order to establish national narratives. And so I myself, I've been to several excavation sites in Istanbul and I've been thinking about the idea of excavating and its relation to destruction, and also the right to narrate. Like, is it archaeologists who has the right to narrate, or is it the people, is it the inhabitants? So this was my concerns in the very beginning, and also I was interested what is considered as artifact. Who decides that? It should be like something historical, but until what end it should go? Projekt dotyczy Warszawy, dotyczy sił, które miasto zmieniają, które miasto niszczą, które miasto budują i dotyczy po raz kolejny tej warstwy żydowskiej, która jest taką warstwą właśnie odkrywaną od kilku lat. Nam bardzo zależy jako architektom, żeby debata publiczna dotyczyła wszystkich aspektów miejskich i żeby wszystkie takie rzeczy, które mogą jakoś być ważne właśnie dla kształtowania przyszłości, żeby je jakby świadomie zinwentaryzować. Projekt wyrasta z projektu fotograficznego, który zrobiliśmy w 2012 roku. Dowiedzieliśmy się, że praktycznie cały krajobraz Warszawy to jest krajobraz sztuczny, zbudowany z ruin, tak zwany antropogen. Dostaliśmy od antropologów, archeologów i geologów mapki najróżniejsze i uświadomiliśmy sobie, że jeżeli operujemy na przykład pojęciem muranów, to jego historyczna substancja jest na moczydle. Jeżeli myślimy śródmieście, to tak naprawdę te domy, one teraz znajdują się na siekierkach. Więc strasznie nas zaintrygowało to właśnie przemieszczanie się miejskiej substancji. Well, even before starting with the critical tourism, so bringing artists around in the city and telling them the story of the artificial landscape of Warsaw made out of ruins, I was really triggered in first place by this topic when Gosia told me first time that in Warsaw there is some artificial landscape. So, thanks to this Geological Institute map, this map which looks like a predator map with the temperature scales, we were hunting for hills. So I went around in the city checking for those red points in the map, and those were in fact the tallest moments where those hills were reaching like really significant height actually, and most of them were turned into something else, like this Szczęśliwice hill, which is an artificial ski track, or the Mochidło hill, which is actually very relevant to this project because it's where the Muranów district was actually moved after the Second World War. Nowadays it's a park, and it's a very beautiful park, I have to say. And all those interventions were kind of portrayed by me in a photographical work that I did for Chwała Miasta exhibition. It was 2012, I guess. Spotkaliśmy się z Asli i opowiedzieliśmy jej najróżniejsze historie na temat Warszawy i właśnie ta historia ją uderzyła i wyszła z tą śmiałą propozycją, żeby w związku z tym jedną z takich górek spróbować otworzyć.
Niezwykle cenne wydaje mi się to, że nasza grupa jest złożona właśnie z jednej osoby, która jest z Rzymu, czyli mówię o Simone, z Asli, która jest z Turcji. No i jakby mam świadomość swojej roli w grupie, bo pochodzę właśnie z tego miejsca. Dlatego, że w każdym z tych miejsc to podejście do tych zasobów, do ruin lub gruzów jest już przepracowane na jakimś poziomie. I w Rzymie mają nadświadomość i mają jakby pełną zgodę społeczną na ten temat, jak powinno się tego typu substancje traktować i mają wypracowany do niej stosunek. Wydaje mi się, że w Turcji właśnie ten proces przebiega. So we are not interested in the objects we might find, the physical substance, but we are more interested in if we can trigger or create a debate that would be about who has the right and all those other questions I just mentioned. Who has the right to own the ruins and what would it be like to create a destruction on another destructed place? Im dłużej się zastanawiamy, o czym jest ten projekt, tym bardziej mnożą nam się pytania, na które mamy nadzieję znaleźć odpowiedzi. Na początku mieliśmy takie zacięcie odkrywców. Chcieliśmy zobaczyć, co tak naprawdę w tych górkach jest. Natomiast im bardziej zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi i czytać na ten temat, to pojawiły się kolejne pytania. Takim podstawowym pytaniem na dzień dzisiejszy jest to, do kogo należą te sztuczne krajobrazy Warszawy. Kto ma prawo w nich kopać? Czy powinniśmy wspólnie znaleźć na to właśnie odpowiedź, czy uznać, że jest to naturalny proces miejski i że tak naprawdę nie powinniśmy do tego przykładać takiej dużej wagi? Już dzisiaj, po pierwszym dniu, widzimy po prostu, że w tych górkach są może niecenne rzeczy, natomiast z punktu widzenia jakby jakiejś świadomości na temat naszego miasta bardzo istotne. Też wydaje mi się bardzo ważną częścią tego projektu to jest jednak zbieranie różnych historyjek, świadectw, anegdot, ludzi, którzy się jednak otwierają patrząc na to, co robimy i dzielą się z nami i wspomnieniami, ale też różnymi stereotypami, które jednak wśród nas funkcjonują.